Dzisiaj nagrywam z lasu, z łąki. Ostatnio nie udało się dograć całości, bo dwóch moich braci przyjechało do domu i zrobiło się trochę głośno i no byłoby ich słychać na nagraniu, a potem jak kończyłam, to już nie starczyło czasu. Ten film próbuję już zrobić tak naprawdę prawie 2 miesiące i ciągle po prostu coś wyskakuje, jakieś przeszkody, co chwilę jakieś kłody pod nogami są mi kładzione, ale ja jestem wojowniczką i się nie poddam. Dokończę to, co zaczęłam. No, jakiś czas temu się śmiałam, że wymieniłam bar na las, a znajomych na drzewa. Drzewa są super, bo drzewa nie oceniają, nie komentują, nie udzielają rad, o które nie prosisz, a mają super energię, więc ja lubię tu przebywać. Okej, ta część, którą teraz zrobię, będzie częścią do jakby moich potomków, moich przyszłych dzieci, ich dzieci i tak dalej. Bo nikomu z Was nie powiem, jak macie żyć, a im muszę. Chcę im przekazać tutaj za pomocą tego filmu parę prawd życiowych, które odkryłam w moim życiu, tak? Chciałabym, żeby oni podążali moimi śladami, więc to będzie dla nich. Jeśli nie chcecie słuchać, to nie musicie, możecie przewinąć, ale jak chcecie, to zapraszam. Okej, przejdę do tych moich wniosków, tak, które chcę Wam przekazać. Po pierwsze, Bóg jest absolutem. Nie ma czasu na zastanawianie się, czy On jest, czy Go nie ma. On jest i ma płynąć w Waszym DNA. Jak przejrzycie różne nauki, to wszędzie Go można odnaleźć. Naprawdę wszędzie Boga można odnaleźć, tylko trzeba szukać. I On stworzył nam ten świat tutaj naprawdę doskonale, tylko my trochę źle gramy, nie znając zasad do końca, bo ich bardzo często nie szukamy, bo wygrywa lenistwo. Drugie, najwyższą wartością w życiu jest miłość. Wszystko, co robicie w życiu, macie robić dla miłości, nie dla zysku, nie dla pieniędzy, poklasku, czy żeby komuś coś udowodnić, czy zrobić komuś na złość. Nie, wszystko co robicie ma być zrobione z miłości, z pozycji serca, bo jak będzie zrobione z miłości, dla miłości, to za tym pójdzie wszystko inne, co ma iść. Serca mają być czyste, tak? Tam nie ma miejsca na zawiść, zazdrość, złośliwość. Czegoś takiego w sercach nie może być. Pamiętajcie, że Bóg jest królem serc i On bierze sobie chwałę z naszych serc. I choćbyś chodził codziennie do kościoła, a w sercu będzie zawiść, zazdrość, czy jakieś nienawiść, takie negatywne rzeczy, to nie jest to, co Jemu się podoba, tak? Macie marzyć daleko, wysoko, głęboko, macie zdobywać szczyty, bo na tym świecie wszystko jest możliwe, tak? Jak to mówią, w polu kwantowym jest wszystko, tylko trzeba w to wierzyć. Bóg jest niezaprzeczalnie alfą i omegą, ale po środku jest jeszcze wiele liter w alfabecie i wierzyć musimy we wszystko, bo to jest potrzebne, to jest nasza podświadomość, tak? Jak nie będziemy w coś wierzyć, to sama wiara w Boga nie wystarczy, bo z Bogiem jest wszystko możliwe, ale my musimy sami w to wierzyć, bo nasza podświadomość będzie nas kierować, plus połączenie z Bogiem, tak? Musimy wierzyć w miłość, musimy wierzyć w przyjaźń, w sukces. Cokolwiek się nie zabieramy, za jakiekolwiek mamy marzenie, musimy po prostu w to wierzyć, musimy. Dlatego w naszej głowie trzeba robić porządek, trzeba łamać limity wierzeniowe, które się w niej znajdują, zbierane przez całe życie. Dalej.
musicie wychodzić ze strefy komfortu najczęściej, jak się tylko da. Bo sukces leży poza strefą komfortu. W strefie komfortu jest wygodnie, ale jest nudno, jest szaro. Jak wyjdziecie ze strefy komfortu, będzie to trochę, no tak jak nazwa mówi, niekomfortowe, ale tam się dopiero zaczyna życie. Jest kolorowo, jest pięknie, jest łąka pełna kwiatów i rozwój, tak? Co do marzeń, o których wcześniej powiedziałam, marzenia są od Boga. Marzenia są tak jakby naszym drogowskazem, w którą stronę mamy się udać. I z marzeniami jest tak, że to my je musimy spełnić. Bóg da nam wizję, bo bardzo często, to tak jak przyrównam to do, powiedzmy, malowania obrazu, tak? Bóg da nam wizję, jak ten obraz namalować, da nam pędzle i płótno i farby, ale my musimy to wszystko wziąć i połączyć i stworzyć. Bo te marzenia nie spełnią się same. My musimy do nich włożyć wysiłek. I one zdecydowanie są od Boga. To nawet na logikę, jak pomyślicie, my najbardziej jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy spełniamy swoje marzenia. A On jako nasz ojciec też jest szczęśliwy. Te marzenia często mają nas jakby ciągnąć do takiego naszego prawdziwego przeznaczenia na tej ziemi. Dalej. Jak będziecie moimi dziećmi, to na pewno was to spotka. Ludzie was będą nazywać w życiu wariatami, świrami. Nie będą wierzyć, niektórzy nie będą wierzyć w wasze marzenia. Może być tak, że nigdy nie znajdziecie kogoś, kto uwierzy. Ale nie przejmujcie się tym, róbcie swoje. Nie dajcie sobie wmówić nigdy, że to, co jest w waszej głowie, w waszym sercu, jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe i bardzo często ludzie nazywają w taki sposób, no mnie również tak nazywali, tak? Wariatką, kretynką czy odklejoną od rzeczywistości, bo sami nie potrafili zrozumieć tego, że można inaczej. Nie potrafili zrozumieć mnie i próbowali we mnie spowodować uczucie, że będę się czuła gorsza, dlatego że oni nie potrafili tego zrozumieć, a tak naprawdę to wyszło z ich wnętrza, z ich ust, więc to jest ich sprawa, ich kwestia, a nie wasza. Nie przejmujcie się tym, co mówią ludzie, róbcie swoje. Wybaczajcie, jak już was tak nazwą, czy coś zrobią, wybaczajcie, bo niewybaczenie gryzie tak naprawdę was od środka, to będzie wam gniło, a druga osoba może się w ogóle nie przejmować tym, co zrobiła i co powiedziała. Aczkolwiek ludzie przeważnie wiedzą, co robią, wiedzą, co mówią. Tak samo nigdy nie dajcie sobie wmówić, że to, co czujecie, no to jest nieprawda. Teraz tak, nic nie wolno robić z pozycji ego. Ego tak naprawdę musi umrzeć w nas. Ego nie jest nam potrzebne. Na miejsce ego musi się zrodzić miłość własna i to jest tak naprawdę wszystko. Nie słuchajcie ego, bo ego nie jest naszym przyjacielem. Ego jest od złego, intuicja jest od dobrego. Musicie słuchać swojej intuicji. Intuicja to jest ta pierwsza myśl, pierwsze uczucie, które do was przyjdzie, jak coś przed wami staje, coś macie zrobić. To jest ta pierwsza myśl, to jest intuicja i to jest od dobrego, bo ona ma nas poprowadzić w dobrą stronę. Ta druga myśl, druga, trzecia, czwarta, dziesiąta jest od ego i to jest najczęściej nie rób tego, coś ci się stanie, wyśmieją cię ludzie, złamiesz nogę, bo ego chce cię odciągnąć od twojego prawdziwego przeznaczenia, bo ego, tak jak mówię, jest od złego. Największym wrogiem człowieka jest lenistwo. Nie mówię, że nie można odpoczywać, bo trzeba odpoczywać, tak? Ja też bardzo lubię odpoczywać, ale tak samo jak w tym obrazie, tak? Mówiłam, to my go musimy namalować. Jak będziemy leniwi i będziemy leżeć, to do nas nie przyjdzie. Kanapowcom nie spełniają się marzenia. Musimy po nie wyjść. Więc lenistwo odpada i lenistwo nie prowadzi do rozwoju, tylko zatrzymuje cię w danym miejscu. Pozwólcie sobie popełniać błędy, bo z błędów człowiek się najwięcej uczy. Wasza mama popełniła ich wiele, ale jak popełniałam te błędy, to przeważnie
zastanawiałam się nad nimi, tak? Zastanawiałam się, co mi to, po co to zrobiłam, dlaczego to zrobiłam, co mi to pokazuje i dzięki temu się rozwijacie, bo z książek można daną wiedzę wyciągnąć, ale nie można pozostać tylko na tym. Trzeba tą wiedzę wprowadzać w życie, a wiadomo, że przy tym można popełniać błędy, tylko trzeba nad nimi myśleć. W życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Nawet jak wydaje nam się, że to, co nas teraz spotyka, to, co się dzieje, jest czymś tragicznym, to ma jakiś cel głębszy. Jak nie znajdziecie na to odpowiedzi dzisiaj, jutro, za tydzień, to zobaczycie ją za rok, za 2, za 3. Ja jakiś czas temu, ja dzisiaj tak naprawdę mogę powiedzieć, że moja choroba psychiczna była darem. Cieszę się, że ją przeżyłam. To było najtrudniejsze przeżycie w moim życiu, najtrudniejsze doświadczenie. Było bardzo ciężkie, bardzo trudne i wiele razy myślałam, że się poddam, ale się nie poddałam. I to pozwoliło mi otworzyć oczy, spojrzeć na życie zupełnie inaczej i dzisiaj jestem szczęśliwa. Wokół mnie tak naprawdę nic się nie zmieniło, wszystko zmieniło się w środku i gdybym tego nie doświadczyła, to myślę, że dalej bym po omacku szukała szczęścia, więc ja teraz widzę po kolei wszystko po prostu, jak patrzę na swoje życie, to widzę po kolei, po co się coś pojawiło, co było tego następstwem i to mi też pozwoliło się jakby pogodzić całkowicie z Bożym planem, tak? Uwierzyć w Niego, że nic nie dzieje się bez przyczyny i On wie, co robi. I ta świadomość, że On ma kontrolę, nie muszę ja jej trzymać. I On chce dla mnie dobrze, nawet jak mi się czasami wydaje, że nie jest tak, pozwoliło mi wyzbyć się właśnie stanów depresyjnych czy stanów lękowych, bo zaufałam Jemu, że On wie, co robi, bo On ma mądrość nieskończoną, nie ja. Ja popełniam błędy, ja nie wiem wszystkiego, jest wiele rzeczy, których jeszcze się muszę nauczyć, które są przede mną, ale On wie, co robi. I ja czasami mogę coś ocenić, najczęściej z pozycji Jego, tak, że to nie jest dla mnie, że zbuntować się, ale to nie ma sensu. Trzeba zaufać procesowi, tak. Wszystko w świecie ma swój czas i swoją drogę. My nic nie możemy robić na siłę, pod presją. Wszystko ma być w harmonii. I co ma być nasze, będzie nasze. A co ma nie być, to nie będzie. I robienie czegoś na siłę to jest bardzo często z naszej pozycji, a nie z Niego. I potem może się okazać, że nie jest to dla nas właściwe. Wszystkich ludzi, którzy pojawiają się w Waszym życiu, traktujcie jako nauczycieli. Nawet jak przychodzą i robią Wam coś pozornie złego, tak? To wyciągajcie z tego wnioski, zobaczcie, czego Was uczą i tak będziecie mogli iść do przodu. A wszystkie wydarzenia, które się dzieją, traktujcie jako lekcje. Wszystko, ale to wszystko nas czegoś uczy. Bądźcie wdzięczni za wszystko, dosłownie za wszystko, co się dzieje w Waszym życiu, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nic nie dzieje się bez przyczyny, a poczucie wdzięczności będzie powodować, że będzie wydarzać się jeszcze więcej rzeczy, za które będziecie mogli być wdzięczni. Tak to działa, takie są prawa we wszechświecie. Nie interesujcie się życiem innych ludzi, bo stracicie fokus ze swojego. Nie da się skupiać na cudzym życiu i prowadzić jeszcze swoje w odpowiedni sposób. Nie, musicie się skupić na swoim życiu, bo nikt nie przeżyje Waszego życia za Was. Wiadomo, że można się czasami wzorować na pewnych ludziach, gdzieś tam jak ktoś podoba Wam się czyjeś życie, tak, no to możecie tam posłuchać tego, co mówi, jak to zrobił i tak dalej, ale nie skupiajcie się na cudzym życiu, bo stracicie, tak jak mówię, czas i energię na ich życie, a nie na swoje. Od ludzi nic nie oczekujcie. To się nie zawiedziecie. Ja też bardzo proszę, żebyście nie oczekiwali. Ja nie jestem święta, ja mówię tu o Bogu i udało mi się z Nim nawiązać bardzo fajną, bliską relację, ale nie jestem święta. Każdego dnia popełniam błędy, ale staram się z nich uczyć, wyciągać wnioski, żeby na drugi dzień już
już być lepszą wersją siebie. Doceniajcie swoje osiągnięcia. Możecie być z siebie dumni, tak, że coś zrobiliście, udało się Wam, ale uważajcie z pychą, bo pomiędzy dumą a pychą jest bardzo cienka granica. Najlepiej nie chodźcie, nie rozpowiadajcie ludziom, co zrobiliście i tak dalej. Wasze owoce będzie widać, a tak jak mówię, jest cienka granica między dumą a pycha gubi człowieka. Pycha gubi człowieka i bardzo często oddala od Boga, czyli od naszego przeznaczenia. Każdego dnia dbajcie o 3 sfery swojego życia: o ciało, duszę i umysł, bo one są wszystkie 3 ważne. Teraz w dzisiejszych czasach jest taka tendencja do dbania głównie tylko i wyłącznie o ciało. Zapomina się o duszy i o umyśle. O ciało jak można dbać? No, dobrą dietą i spacerami, tak, wysiłkiem fizycznym. O głowę, czytając książki, poszerzając swoją wiedzę, tak, czy nie wiem, pisząc coś. O duszę, no to medytacja, czy choćby tak jak ja teraz jestem w zielonym terenie i wiem, że moja dusza tutaj odpoczywa. No i modlitwa przede wszystkim, tak? Bierzcie odpowiedzialność za swoje życie, swoje czyny, nie zwalajcie nic na nikogo, bo nikt nie jest odpowiedzialny, nikt nie ma wpływu na to, co w waszym życiu się dzieje. Wy jesteście odpowiedzialni za to, jak do tego podejdziecie. Ja też na pewno jako mama popełnię niejeden błąd wychowawczy i będziecie musieli w pewnym momencie mi to odpuścić. Ale możecie sobie zapamiętać jedno, że mimo, że Wam się będzie czasami wydawało, że jest inaczej, to ja wszystko, co będę robić, to będę robić z miłości do Was. Ale że nie jestem człowiekiem doskonałym, to mogę popełnić błędy. I przyjdzie taki dzień pewnie, w którym będziecie musieli je przepracować. Ale życie czy przeszłość po prostu trzeba zaakceptować w danym momencie, tu i teraz. Nie doszukiwać się, bo można popaść w straszną karuzelę zwalania winy na wszystkich dookoła. Bo matka mi zrobiła to, ojciec mi zrobił to, siostra tamto, kolega w pracy tamto, ale oni nie są za to odpowiedzialni. Odpowiedzialny za to jesteś Ty, jak Ty na to zareagowałeś i co Ty pozwoliłeś ze swoim życiem zrobić przez ich słowo, czy tam jakiś czyn. Więc za własne życie trzeba brać odpowiedzialność. Uważajcie, co mówicie, bo za słowami kryje się bardzo duża energia, nawet jak o tym nie jesteście świadomi, to tak jest. Ładunek energetyczny, niesamowity idzie za słowami. Można ludziom zrobić niesamowitą krzywdę swoimi słowami. Nawet jak Wam się wydaje, że nie powiedzieliście nic takiego. Tak samo głoście nad swoim życiem dobre rzeczy. Nie głoście jakoś to będzie dobrze, bo jak będziecie mówić jakoś to będzie, to życie będzie takie byle jakie. Głoście, że będzie dobrze. I przekonujcie głowę, tak? Na egoistów i egoistki trzeba bardzo uważać, bo oni potrafią wyrządzić bardzo dużą krzywdę w życiu drugiego. Bardzo często nie widząc, że to robią, no bo na tym polega chore ego, tak, że ono przysłania Tobie Twój obraz z Ciebie, tak jakby, tak. Chore ego tak naprawdę, jak dla mnie, to jest najgorsza choroba XXI wieku, bo ono robi krzywdę nie tylko Tobie, ale i ludziom dookoła. Bardzo, bardzo. Jest gorzej niż szarańcza. A paradoks polega na tym, że ci, którzy najbardziej potrzebują pracy wewnętrznej, na przykład terapii, nigdy do tego się nie przyznają, bo właśnie ego im przysłania oczy. Oni znajdą we wszystkich ludziach dookoła, wytkną każdemu dookoła, co jest z nim nie tak, a w sobie nie. Ego też bardzo oddala od Boga, bo ego i pycha bardzo oddalają od Boga, bo ego będzie się przekonywać, nie, Boga nie ma, będzie zaprzeczać Jego istnieniu.
Mm, I od zazdrości. Trzymajcie się daleka od zazdrości, nienawiści, tych wszystkich takich negatywnych emocji, bo jak będziecie w nich żyć, to one będą się tylko produkować jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jak czujecie zazdrość, to rozpracujcie ją w inteligentny, mądry sposób. Nie poddawajcie się jej, przeżyjcie ją. Zobaczcie, co ona Wam mówi, bo zazdrość najczęściej mówi o tym, co sami byście chcieli w swoim życiu mieć, a jak zamiast potraktować ją jako drogowskaz i dowiedzieć się, co mi to pokazuje mi to i to, żeby to osiągnąć, muszę zrobić to i to, dziękuję, idę i to zdobywam. Jeśli tak, nie podejdziecie do tego, tylko zostaniecie w tej zazdrości i będziecie na osobę, do której poczuliście zazdrość, będziecie wobec niej tą zazdrość cały czas żywić, będziecie na nią negatywnie mówić, plotkować o niej, to wy będziecie cały czas w tym kołowrotku tej nienawiści, zazdrości i nigdy z niego nie wyjdziecie. To trzeba w końcu złamać i wyjść, jeśli chcecie być szczęśliwi, bo jeśli komuś odpowiada bycie ciągle niezadowolonym w życiu, no to to możecie zostać w takim stanie. Bóg i Wszechświat wysyłają nam dużo lekcji i bardzo często te lekcje się powtarzają w kółko, pod postacią różnych osób. Możecie zazdrościć wielu osobom, ale jak w końcu nie przełamiecie tego schematu, to się nie wydarzy nic dobrego, bo szczęście nie przychodzi tam, gdzie go nie chcą. Po prostu, to jest prosta zasada. No i chyba to tyle. Aha, nie wymierzajcie sądu na nikim, bo od tego jest Bóg i Wszechświat. Ja miałam niedawno taką sytuację, że rozmawiałam z 40-letnią kobietą. Gdzieś tam się wymieniałyśmy jakimiś doświadczeniami z chorobą psychiczną, tak? Ja się podzieliłam tam jakimiś swoimi spostrzeżeniami, swoim doświadczeniem. No i powiedziałam coś po prostu, co nie było zgodne z prawdą drugiej osoby. I ta osoba momentalnie po prostu zareagowała sobie poziomu ego. Nie dość, że mnie poniżyła w słowach, to jeszcze swoją mimiką. Pokażę Wam, co zrobiłam. Taką minę. No, bez tego uśmiechu na końcu. Taką wredną po prostu minę jak 5-latek. I ja w tej kobiecie zobaczyłam małe dziecko po prostu. Małą dziewczynkę. Mówię, dobra, jasne, masz rację, nie ma co w ogóle wchodzić w tą dyskusję, bo zobaczyłam, że no nie ma co kontynuować jakby tematu. Nie zareagowałam, nie odpowiedziałam tym samym. Na szczęście dzień i 2 dni wcześniej wyświetliły mi się jakieś filmiki na YouTubie mówców motywacyjnych, którzy właśnie mówili o niereagowaniu, tak, w taki sposób i nie zareagowałam. Mówię, chcesz mnie poniżać, nie ma problemu, nie musimy nigdy więcej ze sobą razem rozmawiać, bo ja nie mogę sobie na coś takiego pozwolić przede wszystkim, ale to zachowałam dla siebie, nie powiedziałam tego na głos, tak. Ja nie mogę sobie na coś takiego pozwolić, bo ja już wyszłam z piekła i nie chcę do niego wracać i przez to nie mogę pozwolić ludziom na takie zachowanie. Jak ktoś mnie tak traktuje, no to ja zabieram torebkę i uciekam. Ale słuchajcie, co się stało? Nie minęły 2 godziny. Ja mówię, dobra, nie wydaję sądu, tak? Nie zachowuję się, nie wchodzę w rolę sędziego, bo nikt nie potrzebuje sędziego pomiędzy sobą a Bogiem, tak? Mówię, on widzi, co się tutaj stało, tak? Nie minęły 2 godziny i ta osoba na moich oczach została poniżona. Oczywiście nie przeze mnie, tak? I to nie tylko na moich oczach, ale też na wielu innych osób oczach. I to stało się w taki sposób, który był na logikę niewytłumaczalny przez nikogo, kto był świadkiem tego wydarzenia. Tego się logicznie nie dało wytłumaczyć. Ja wiedziałam, kto za tym stoi i o co chodzi. Ta osoba po prostu w ciągu 2 godzin dostała to, co zrobiła mi i to jeszcze w dużo, dużo większym stopniu.
tylko takie jest prawo we wszechświecie. Cokolwiek wysyłasz, to do ciebie wróci podwojone, bo świat jest naszym lustrem. Więc jak wysyłasz nienawiść, hejt, to on do ciebie wróci. Poniżasz kogoś, to zostaniesz poniżony. Dlatego powiedziałam o tym, że miłość jest najwyższą wartością i wszystko mamy robić dla miłości, po miłość, bo jak będziemy miłość wysyłać w świat, to ona będzie do nas wracać. Będziemy wysyłać uśmiech, tak jak mówiłam na początku, tak? Co w Ameryce, jak tylko wysyłałam jej uśmiech, to zaraz do mnie wracał. Dlatego gdzieś tam, no mi bardzo siedzi to powiedzenie share love, not hate, czyli dziel miłość, dziel się miłością, a nie nienawiścią, bo to naprawdę wszystko wraca i to nie musi wrócić tego samego dnia, tego samego miesiąca czy roku. Do mnie na przykład wiele tej miłości wróciło, jak byłam właśnie w Stanach na wycieczce i wtedy przekonałam się, tak, to jest to, na co zasłużyłam sobie. Całe życie gdzieś tam starałam się rozsiewać dobro wokół siebie, wspierać ludzi, którzy tego potrzebowali i kiedy ja tego potrzebowałam, dostałam to. Dostałam w Stanach, zostałam tak ugoszczona i tak ubłogosławiona, że no, mi brakowało słów. Ale o tym, że tak jest, to można było już w sumie wyciągnąć wnioski z bajek Disneya, tak? Z, nie wiem, Kopciuszka, czy z Pięknej Bestii. To można było stamtąd wyciągnąć, tak? Wystarczyło zobaczyć na Kopciuszka, a na jej przyrodnie siostry, tak? Czym one się kierowały, jakie one były, a jaka była ona. To chyba tyle w kwestii o części dla moich potomków. Na pewno jeszcze z każdym dniem będzie mi przybywać różnych przemyśleń, doświadczeń, więc może kiedyś nagram jakąś drugą część. Ale resztę Wam na pewno będę też przekazywać w trakcie życia, tak? W trakcie wychowania. Teraz tak, co się stało z różami w Miami, o których mówiłam wcześniej. Bo to jest też zabawne, bo one zostały jakby nie z uczciwymi intencjami mi wręczone, więc też tak skończyły, tak? Jedną, dostałam 3, jedną dałam pani bezdomnej, która leżała w toalecie przy plaży na podłodze. Jak weszłam do tej toalety i ją zobaczyłam na podłodze, to mi po prostu serce pękło. Tak, no aż ból po prostu poczułam, więc położyłam jej jedną różę na podłodze, ona się ucieszyła i mi podziękowała bardzo. A 2 pozostałe, i to dosłownie mówiąc, zeżarły psy, które poszłam pogłaskać. Także no, tak kończą rzeczy niedawane ze szczerego serca. Dlaczego nazwałam się jeszcze, powiem, księżniczką tam wcześniej w wypowiedzi w studio? Bo tak byłam nieraz nazywana przez mężczyzn. To nie wymyśliłam sobie tego sama, nie zrobiłam siebie samozwańczą księżniczką, tylko zdarzyło mi się wiele razy, że mężczyźni do mnie przychodzili i mówili: wiesz co, ty jesteś prawdziwą księżniczką. Albo, że spotkali wiele samozwańczych księżniczek udawanych, ale ty jesteś prawdziwa. I nie mówię tego tutaj po to, żeby się chwalić, po prostu cytowałam to, co usłyszałam na swój temat. Wstawię teraz kawałek, nagranie z mojego ślubu w Nowym Jorku. Słuchajcie, śmiejcie się do woli, niech Was to rozbawi, do łez albo nie łez, jak chcecie. Nie wyśmiewajcie się, bo wyśmiewanie jest negatywne i do Was wróci, ale śmiejcie się, ile możecie. Specjalnie na tą okazję byłam wyperfumowana perfumą New York Flowers, że mami dziękuję, buziaki.